Mateusz, powiedz mi, koszt całkowity przygotowania tej nieruchomości, ile Ci wyniósł? Koszt całkowity przygotowania tej nieruchomości wraz z remontem, homestagingiem. Drugi booking wpadł na jeden dzień za 380 funtów. Wow. Także... 380 funtów. Tak, za jedną noc. No i co ja założyłem, słuchajcie, no nie trzeba było robić tutaj generalnego remontu, tak, no to nie jest wasza nieruchomość, więc nie zrywaliście tapet, nie zrywaliście tych tutaj sufitów, jak widać tutaj są te brytyjskie mozaiki. Cześć, z tej strony Dawid Dowbusz i witam Ciebie serdecznie na tym kanale, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą oraz doświadczeniem tylko od praktyków. Ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, o czym dzisiaj będę mówił, chciałbym dzisiaj zacząć od historyjek, a mianowicie od takich kontrowersyjnych tutaj spraw związanych z pracą, a między innymi z pracą jeszcze w czasach, kiedy powstawała tutaj ta nasza industrialna Europa, ta przemysłowa, kiedy była tutaj ta rewolucja. Co, słuchajcie, z tego pamiętamy? Większość z nas z tego pamięta, że był po prostu wyzysk okropny pracownika. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że to były tamte czasy i z jakiegoś powodu ludzie jednak przenosili się z tych wsi, przenosili się z innych miejsc życia do tych miast, a woleli mieszkać tam, a nie gdzie indziej. I dlaczego tak było? Dlatego, że w miejscach widocznie, gdzie mieszkali wcześniej, widocznie było dużo ciężej na tamte czasy, tak? Nie były to czasy, kiedy poruszaliśmy się samolotami, autami, mieliśmy TV i internet, tak? Były to czasy, które były na tyle trudne, że często po prostu co któreś dziecko dopiero przeżywało, nie że umierało, przeżywało, tak? Dzisiaj jak umrze nam ktoś w rodzinie, to my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to jest po prostu dla nas wielka tragedia, a wtedy było to coś na początku dziennym. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dla tamtych ludzi jednak była to też wielka zmiana w ich życiu, tak naprawdę na lepsze. Z naszej perspektywy było to na dużo cięższe, tak? I mówię o tym po to, by uświadomić Wam, że chociaż dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy rządy robią to, co robią rządy, tak? Czyli mają często głupie pomysły, a my za to obrywamy. Często obrywamy to przez tą inflację, która zjada nam nasze oszczędności. Później często obrywamy przez to, że muszą podnieść stopy procentowe, bo trzeba ten pusty pieniądz zabrać z rynku. A jeszcze później tak obrywamy przez to, że właśnie są te wyższe stopy, więc my jeszcze więcej płacimy, bądź są jeszcze wyższe podatki i znowu my jeszcze więcej płacimy. Więc często jest tak, że ci na samej górze robią tutaj na nas na dół, ale pomijając te wszystkie rzeczy, co się dzieją na świecie, to i tak nadal żyjemy w najlepszych czasach, w jakich znajdowała się ludzkość i do tego tematu chciałbym dzisiaj przejść. Cześć. Witam, Irek. Dawid. Chcemy tutaj troszeczkę Was też motywacji pchnąć. Witam serdecznie Irek, który jest naszym wykładowcą od Rent to Rent, a w dzisiejszym odcinku o czym będziemy opowiadać? W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać i pokażemy historię jednego z naszych absolwentów, czyli Mateusza, który tutaj w Sheffield na miejscu wynajął dom. Bardzo szybko posunął się do przodu po szkoleniu i robi service accommodation, czyli krótki wynajem. Tak, a słuchajcie, a historia Mateusza zaczęła się od tego, że tak naprawdę na co dzień on jest za naszą kamerą, tak? I tak. Widać, że ten wpływ otoczenia, wpływ innych osób od nas tutaj z pracy, które same inwestują, wpływ wykładowców, między innymi takich jak Irek i cały czas oglądanie tych naszych absolwentów, kiedy Mateusz jeździ na te wyjazdy wraz z nami, no wpłynął na tyle, że zaczął sam działać, tak? Tak, to była bardzo ciekawa historia, bo ja pamiętam Mateusza, poznałem właśnie jak stał za kamerą, nagrywaliśmy jeden z filmów parę miesięcy wcześniej i temat na tyle mu się spodobał, że dzisiaj ma pierwszy swój dom. Tak, żeby nie było dla wszystkich absolwentów, Mateusz normalnie sam zapisał się, kupił na to bilet, nie było żadnych taryf, nie było taryf ulgowych. Było powiedziane uczciwie, słuchaj, jak zaczniesz to robić, to Ci się zwraca w mig, więc tutaj wynagrodzenie dla Irka też się należy. W takim razie Państwa zapraszam przodem i zobaczmy, co tu się wydarzyło na tej nieruchomości. Cześć Irek. Witamy. Cześć Dawid. Cześć.
Zaskoczyłem was? Nie zupełnie. Cześć, cześć. Witamy. Kurczę, chciałem właśnie, cześć wam. Chciałem wejść z nienacka, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest tutaj tak ładnie, czysto, jak opowiadałeś. Więc słuchajcie, dzisiejszymi naszymi gośćmi jest sam Mateusz oraz Klaudia. Może zacznijmy od pytań takich kontrolnych, żebyście mogli poznać bliżej, kim są tutaj nasi właśnie goście. Powiedzcie na początek, skąd znaleźliście się w naszym królestwie, od czego tutaj zaczynaliście i jak wygląda dzisiaj wasze życie. Tak, cześć, ja nazywam się Mateusz. Do Anglii przyjechałem na studia z zamiarem powrotu, jednak sytuacja potoczyła się trochę inaczej. Sprowadziłem Klaudię tutaj, poznałem ekipę Dogbush Property, zacząłem pracę tutaj i na razie plany się trochę pozmieniały. No ale zanim poznałeś nas, no to jednak troszeczkę inaczej wyglądała tutaj twoja droga życiowa. Tak, zanim poznałem Dawida i całą ekipę Dogbush Property, pracowałem w kasynie na nocki, później byłem kurierem, żeby móc pracować w dzień i studiować jednocześnie. No a jak skończyłem studia, miałem graduację we wrześniu w zeszłym roku, Dawid się do mnie odezwał i się przeprowadziliśmy. Odezwałem się, bo wysłałeś CV, to jest ważne, trzeba wysyłać CV, czyli musi być, żeby było reaction, musi być action. A Klaudia? Tak, no to Mateusz właśnie mnie tutaj sprowadził, porwał mnie właściwie. No i zmieniłam właściwie wszystko, wrzuciłam jedne studia, które studiowałam wtedy w Polsce i zaczęłam tutaj ten kierunek. No i też wcześniej właśnie pracowałam w gastronomii, a teraz też dołączyłam do teamu Dogbush Property. Okej, dobrze, to powiedzcie nam, gdzie my się dokładnie znajdujemy, bo jesteśmy w Sheffield, jakie to jest miejsce, jaka to jest okolica, coś więcej na temat lokalizacji. Jesteśmy w Sheffield, niedaleko galerii Madow Hall. 15 minut samochodem od centrum, blisko autostrady, blisko parków narodowych. Jeśli ma się samochód, jest to dystans około 30 minut. Parki narodowe takie jak Peak District. Peak District, tak. Czyli malownicza okolica. Powiedz mi, Mateusz, w jakiej cenie te nieruchomości tutaj w okolicy się wynajmują? Jaki jest czynsz dokładnie? Domy 3-bed w okolicy wynajmują się po około 1000, 1100, 950. Były już domy 2-bed w lepszym standardzie. Także jest dosyć drogo jak na Sheffield. Słuchajcie, czemu tak reaguję? Bo jak ja kupowałem, uwaga, pierwszą nieruchomość w 2014, to takie domy wynajmowały się po 400 funtów, 450. Ja w New Buildzie wtedy mieszkałem i płaciłem 500 funtów. Przypomnij mi, ile jeszcze teraz jest ten najem? Tutaj? Na tej nieruchomości? W okolicy? W okolicy około między 1000-1100 funtów. I teraz, za domy 3 bed. Jak ktoś się zastanawiał teraz, czy kupić wtedy nieruchomość w 2014, to dzisiaj jest taka odpowiedź, że wynajmowałbyś to razy 2. Ten dom dzisiaj robiłby Ci tyle, co kiedyś jakbyś kupował 2 nieruchomości. I to cały czas się zmienia, bo Ty, Irek, mi dzisiaj wspominałeś, że w Bristolu taka nieruchomość za wynajem ile by kosztowała? W Bristolu tego typu nieruchomość ceny się zaczynają 1700-1800 w tych miejscach, gdzie my głównie mamy nieruchomości. Oczywiście są domy, gdzie one są droższe. No oczywiście, no, w drogich dzielnicach to będzie nawet jak mamy koło Peak District w Sheffield, to mamy domy po 5-6 tysięcy, które się wynajmują na miesiąc, ale mówimy tutaj o domach dla klasy średniej, dla klasy oczywiście pracującej. I zapamiętajcie sobie to, bo już robimy te odcinki od wielu lat i wróćcie sobie do starych odcinków, zobaczcie jakie były ceny wtedy, jak my opowiadaliśmy, jakie są ceny dzisiaj i teraz pomyślcie o tym, jakie są ceny dzisiaj, jakie będą za 5, 10, 15, 20, 30 lat. Populacja rośnie, domów niewystarczająco dużo przybywa, mówimy o tym na tym kanale setki razy. Idźmy dalej, Irek. Dobrze. Jak wyglądały negocjacje? Powiedz nam, w jaki sposób znalazłeś landlorda, skąd on się pojawił, z czego skorzystałeś i co spowodowało, że w ogóle wynajął Ci tą nieruchomość? Generalnie szukanie landlordów rozpocząłem od wchodzenia na strony rządowe, które przedstawiliśmy na warsztatach, które mieliśmy w lutym, niecałe 2 miesiące temu. Jednak tą konkretną nieruchomość znaleźliśmy na Gumtree. Rozmawiałem z wieloma landlordami, którzy byli trochę sceptyczni, ponieważ nie miałem doświadczenia. Spółka była aktywna tylko miesiąc. Także zastosowałem się też do paru tipów, które dałeś mi na warsztatach. Między innymi jednym z tych tipów było powołanie się na doświadczenie w firmie Dogbush Property, ponieważ zarządzałem Dawida nieruchomościami. Daliśmy Tobie tak właśnie w celu nabrania doświadczenia, bo ogólnie mamy agencję najmu od tego, ale Mateusz stwierdził jako bardzo ambitna osoba, że z chęcią przyjdzie i pomoże. A pracy jest zawsze na tyle, że znalazło się i miejsce dla Ciebie na tymczasowy okres. Tak, dokładnie. Jeszcze taka fajna ciekawostka, jak wchodziłem na strony rządowe.
Wybacz, że przerywam Ci materiał, ale jest bardzo duża szansa, że możemy Tobie pomóc, albo możemy sobie nawzajem pomóc. Wysłuchaj tylko tych 6 punktów, które chcę Ci przekazać. Pierwszy z nich jest to usługa deal sourcingowa, gdzie pomagamy inwestorom, którzy nie mają czasu znajdować nieruchomości, remontować i zajmować się ich najmem. Stąd też stworzyłem szereg firm, które mogą Was przeprowadzić od zakupu nieruchomości od A do Z, czyli znalezienie nieruchomości, remont, najem oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów, gdzie inwestor nie musi się tak naprawdę niczym martwić. Punkt drugi. Są to moje autorskie warsztaty, gdzie na własnym doświadczeniu, przechodząc tak naprawdę od pierwszych nieruchomości na wynajem do projektów deweloperskich, zacząłem również uczyć ludzi, jak mogą sami zacząć budować swoją niezależność finansową. Dowodem na sukces naszych absolwentów są ludzie, którzy występują na tym kanale na YouTubie, gdzie mają już portfolio nieruchomości na wynajem, nawet po kilkanaście nieruchomości, które zbudowali w zaledwie parę lat. Trzecim punktem są warsztaty rent to rent, czyli dla tych osób, które nie mają kapitału, żeby zacząć inwestować na rynku nieruchomości, bądź go mają bardzo niewiele. Są to autorskie warsztaty jednego z naszych wykładowców, który jest ekspertem w tej dziedzinie i uczy Was, jak w legalny sposób budować niezależność finansową poprzez podnajem nieruchomości. Również absolwenci warsztatów rent to rent występują na tym kanale. Punkt czwarty, JV Joint Venture. Jeżeli posiadasz kapitał 800 000 funtów do paru milionów funtów, to jest możliwość wspólnego działania ze mną, gdzie razem zakładamy spółkę. Ja jestem tą stroną aktywną, gdzie wraz z moim zespołem szukamy najlepszych okazji inwestycyjnych. Są to często większe projekty bądź projekty deweloperskie. Ty jesteś osobą całkowicie bierną. W tym wypadku w pierwszej kolejności cały kapitał musi zostać zwrócony Tobie, a już po tej spłacie z kolejnymi przyszłymi zyskami dzielimy się wedle udziałów. Punkt piąty, zostań jednym z naszych czempionów. Przez to, że cały czas rosną moje działalności, cały czas rekrutujemy, więc jest duża szansa, jeżeli zostawisz CV, że w niedalekiej przyszłości się z Tobą skontaktujemy. A kogo potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi do firmy remontowej, czyli fachowców, brygadzistów bądź project managerów, do agencji najmu, do zarządzania nieruchomościami, do social mediów, marketingu czy nagrywania bądź montażu filmów oraz do deal sourcingu, gdzie Twoim zadaniem będzie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych. Uwaga, w sprawie rekrutacji przyjmujemy osoby tylko z doświadczeniem. Punkt szósty. Książka mojego autorstwa Śladem Fortuny jest już dostępna na Amazonie, gdzie została bestsellerem. Jeżeli interesuje Cię tematyka związana z biznesem, z rozwojem, z podejściem też tak naprawdę do życia i to, co możesz spotkać nas w przyszłości, to na pewno ta książka będzie dla Ciebie dobrą lekturą. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i wracajmy do materiału. Jeszcze taka fajna ciekawostka, jak wchodziłem na strony rządowe i szukałem tych landlordów, to praktycznie co drugi dom to był Dawid Dowbusz, także nie uderzałem do tego landlorda, ponieważ negocjacje byłyby jak walenie głową w mur. Także akurat tutaj odpuściłem na starcie, ale inne nieruchomości od razu zostały zaatakowane. Kto wie, Mateusz, zestarzeję się, może wszystko Ci oddam. Może, Jest miejmy nadzieję. taka szansa. A jak sądzisz, co spowodowało, że ten landlord zdecydował, okay, że odda Ci tą nieruchomość, bo to jest w sumie Twoja pierwsza nieruchomość? Tak, wydaje mi się, że tutaj zdecydowała jakby pewność siebie i to, że powiedziałem mu, w jaki sposób chcę tym zarządzać, przedstawiłem mu rozwiązania, które chcę używać tutaj, między innymi kamery, czujniki, imprez. Pokazałem mu przykładowe nieruchomości, którymi już zarządzaliśmy oraz powiedziałem mu o moim doświadczeniu właśnie związanym z najmem. Zastanowił się chwilę, pomyślał i powiedział, że zgadza się i udało mi się znegocjować nawet cenę o 100 funtów w dół. O, Super, ładnie. super. Czyli dobre, bazowe przygotowanie to spowodowało, że jednak zadecydował na tak. Okej, Klaudia, powiedz nam, jaka była Twoja rola w tym dealu? To tak, tutaj będę musiała pokazać. Zapraszam do góry. Tutaj zapraszam do pierwszej sypialni. Tutaj jest miejsce dla pary oraz jedno dodatkowe łóżko. Wszystko jest zrobione w stylu boho. I tak, tutaj przyciągaliśmy, ponieważ tutaj w tym pokoju był tylko jeden kontakt i Mateusz tutaj się zajął instalacją, przeprowadził przez cały pokój. Przez to uzyskaliśmy 2 dodatkowe kontakty.
W sensie instalację widzę, po prostu przedłużasz, pociągnąłeś, tak? Tak, tak. No. Instalacja to jest dużo powiedziane. Nie jest to nasza nieruchomość, jest to nieruchomość na rent to rent, także nie chcemy wykładać nie wiadomo jakich środków tutaj. Jasne, ale no widzę, że zrobiłeś wiring. bardzo ładnie, bo kabel jest przytwierdzony do, Tak, do listwy, tak? Dzięki temu dwie lampki się świecą, plus są dwa dodatkowe ekstra kontakty, a wcześniej po prostu jak weszliśmy do tej nieruchomości, Był jeden. przedłużacz sobie szedł tędy. O, jak nie estetycznie. Nie estetycznie, no nie było to komfortowe. A poza tym coś tutaj pododawaliście? Czy te kurtyny, pościele, to Tak. wszystko już było? Było zmienione firanki, Mhm. tak, tutaj obrazy wszystkie są zmienione, pościele, szafeczki dokupiliśmy, te wszystkie ozdoby tak naprawdę, Mhm. właściwie tylko łóżka tu były. Co mogę tylko dodać od siebie? Uwaga, w Wielkiej Brytanii bardzo mi zawsze brakuje i ja na to zwróciłem też uwagę na moim service recommendation, żeby była woda. Mateusz, ludzie nie wiem dlaczego, ale bardzo żałują tej wody. Brytyjczycy uwielbiają pić tą wodę z kranu. Mi, słuchajcie, nie zawsze ona smakuje, ta woda z kranu. Powiedz mi, ile kosztuje zgrzewka, taki butelek i ile w takiej zgrzewce się tej wody mieści? Jak kupimy w sklepie takim, gdzie zwykle biznesy się rejestrują, takim jak Costco czy Makro, to zapłacimy 3 funty za 24 butelki. No to jest tak naprawdę żaden koszt, Żaden a koszt. naprawdę rano móc mieć buteleczkę wody, żeby się napić, to jest, dla mnie to jest zawsze duży komfort i często mi w Wielkiej Brytanii brakuje to, stąd też wodę wożę ze sobą. To przejdźmy do następnych pokoi. Dobrze, zapraszam. Tak, tutaj jest druga sypialnia dla 2 osób i tutaj tak samo w stylu boho wszystko, wymieniliśmy obrazy, zasłonki. Żyrandole też wymieniliśmy, bo żyrandole. były takie trochę kiczowe, srebrne, z cekinami. Mhm. Jaki to jest koszt takiego klosza? 20 funtów jeden, czyli wydaliśmy go 120 funtów, a już milej dla oka naprawdę. Tak Tak, jest. i w całym domu jest jeden styl właściwie. Tak, widać, bardzo ładnie. I już tutaj nie będziemy przechodzić, tu już widzę ostatni pokój, pokój jedyneczka. Powiedzcie mi, ile jest w stanie pomieścić ta nieruchomość, tak? Bo jednak tu jest podwójne łóżko plus pojedyncze, tu widzę 2 pojedyncze, tu jest kolejne łóżko, czy na dole również jest sofa bed? Tak, Tak. Jeśli chodzi o ilość osób, które mogą spać w tej nieruchomości, jest to 6, jeśli chodzi o łóżka, plus jest jedna ekstra osoba. Jeśli ktoś się uprze i chciałby jedną grupą 7-osobową wynająć tę nieruchomość, jest po prostu informacja, że jest ekstra pościel, ekstra płatna to też swoją drogą, ale jest ekstra pościel, ekstra poduszka i to miejsce jest na kanapie, żeby później nie było jakichś, nie wiem, komentarzy, nie było niechcianych opinii, że nie ma tutaj łóżka i jest to powiedziane w ogłoszeniu. Jasno, jasno. Dobrze, jasne. Więc tak, ostatni punkt tutaj naszej wycieczki na piętro to będzie Łazienka. oczywiście łazienka. tak. I tutaj też wszystko ja właściwie malowałam. Mateusz tutaj zakładał szafeczki, wszystko tak samo jest jednolite w stylu boho. Tak, Klaudia przymalowała całą łazienkę, 3 warstwy aż położyła. Później dodaliśmy dodatki i wyczyściliśmy podłogę. Tak, żeby niskim kosztem Tak. po prostu Tak, żeby zrobić czysto, ładnie i schludnie. Tak. Sam materiał na tą łazienkę wyszedł może 300 funtów i jest od razu inny look. To teraz na sam koniec przejdziemy teraz na sam dół, puśćmy gości przodem. Teraz przejdźmy do jadalni. Tutaj wymieniliśmy stół, żeby było na większą liczbę osób. Wszystko, żeby też było w jednolitym stylu, boho i drewniane. Tak, to zostały też wymienione zasłony, tak jak w każdym pokoju. Klosz, daliśmy lampki, wymieniliśmy dodatki, żeby były też maczowały tutaj styl. I No i- dodaliśmy jeden tutaj kwiat. No i co ja założyłem, słuchajcie, no nie trzeba było robić tutaj generalnego remontu, tak, no to nie jest wasza nieruchomość, więc nie zrywaliście tapet, nie zrywaliście Nie, tych to- tutaj sufitów, jak widać tutaj są te brytyjskie mozaiki, a pomimo to, no przejdziemy oczywiście niebawem do liczb, dalej się to wynajmuje. I na sam koniec mamy jeszcze kuchnię oraz ogród, co możecie powiedzieć o kuchni? Dobrze, tutaj w kuchni wprowadziliśmy też bardzo duże zmiany. Wszystko właściwie ja własnoręcznie malowałam. Tutaj był szary, brzydki, taki smutny kolor.
Wszystko wymalowaliśmy na biało. Mateusz dodał rączki nawet inne, które były, żeby było pod styl drewno z białem. Tak, tutaj dodatki wszystkie też Mateusz się zajął właściwie. Tak, kupiliśmy wszystkie dodatki, czajnik, toster, mikrofala, zestaw noży, kubki, wszystko jest w stylu takim white oak, żeby po prostu nadać tej kuchni styl taki, jak ma cały dom. I ostatni punkt tej nieruchomości to jest ogród. Ogród, tak. W ogrodzie daliśmy nowy zestaw krzeseł, nowy stół, nowy parasol, wymieniliśmy kamyczki, drewniany płotek naprzeciwko tych kamyczków oraz wyczyściliśmy, bo tutaj było bardzo dużo śmieci i ten ogród był taki porośnięty jakimś brudem i mchem, także wzięliśmy karczer. Wygląda zupełnie inaczej, ma swój urok. Tak. Okej, no to słuchajcie, ostatnia tutaj część naszego dzisiejszego programu, to przedstawimy liczby i no, zapraszam tutaj na sofę. Ale zanim pójdziemy na sofę, to standardowo tutaj właśnie nasze angielskie podłogi, jak stoimy, dokuczają nam tutaj, skrzypią i to jest też bardzo normalne, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Wcale się tym nie przejmujcie, wątpię, że ktokolwiek się na to tutaj poskarżył. Społeczeństwo, prawie 70 milionów ludzi jest do tego przyzwyczajona, co nie znaczy, że my Polacy, jeżeli domy remontujemy, takie rzeczy naprawiamy. To teraz najciekawszy punkt dla tych, co lubią liczby. Zanim przejdziemy do liczb, chciałbym tylko poruszyć tutaj taki temat nawiązujący do tego, gdzie w XXI wieku często politycy lubią uderzać w tych, którzy coś tworzą, tak? I między innymi są to często przedsiębiorcy, są to osoby, które mają też fabryki, produkują coś, tak? Dają jakąś wartość dla społeczeństwa, ale nie tylko, też są to osoby działające w nieruchomościach, tak jak na przykład w Polsce fliperzy. I co widzimy? Widzimy też często postulaty niektórych polityków w Polsce i mówię o tym dlatego, że na zachodzie też tacy ludzie się pojawiają, chociażby w Irlandii, gdzie no, chcą robić, czy tam mają rent cap, czy w Nowym Jorku, co spowodowało ten rent cap, to spowodowało to, że wiele nieruchomości stało pustych, bo ludzie stwierdzili, że za takie pieniądze nie opłaca mi się tam już szarpać w tym, remontować tego, płacić podatki i tak dalej, przez co jest mniej przestrzeni do życia. I mówię o tym przede wszystkim dlatego, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę fliperzy, którzy wyciągają stare, zniszczone nieruchomości, tak? Są to często też nieruchomości, w szczególności w Wielkiej Brytanii, które się nie nadają do życia, że nie powinna tam żadna rodzina mieszkać. Tak naprawdę dając z powrotem dobrej jakości nieruchomość, wpływają na ludzkie życie, dosłownie, tak? Pamiętajmy o tym, że w Wielkiej Brytanii wedle badań co 5. nieruchomość na wynajem nie nadaje się do życia, a ludzie muszą gdzieś mieszkać, więc niestety mieszkają, bo muszą po prostu mieć ten dach nad głową, mieszkają w domach często u starszych landlordów, ale nie tylko, które są zagrzybiałe, gdzie jest duża wilgoć i wpływa to na stres, wpływa to na dorastanie dzieci i wpływa to na zdrowie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne całych rodzin. Więc ja uważam, że jednak nie skupiamy się może na tym, żeby robić nagonki, a skupmy się na tym, żebyśmy więcej mogli w jakikolwiek sposób dostarczać więcej wartości dla całego naszego społeczeństwa. Ja może, Dawid, dodałbym tutaj jedną bardzo istotną kwestię, ponieważ my jak robimy i przygotowujemy nieruchomości, bardzo często dbamy o bardzo dobrą jakość, tak żeby osoby, które mieszkają w tym domach, czuły się komfortowo. Parę lat temu miałem okazję poznać jedną osobę, która prowadzi własną agencję nieruchomości i mocno współpracuje z jednym charity. Jej działanie polega na tym, że pomaga osobom, które mają problemy z uzależnieniami, z bezdomnością i tak dalej, wejść na nową drogę życia, czyli wrócić po prostu do funkcjonowania. I co zwróciło moją uwagę, że ona podkreśliła, że jeżeli chodzi o przygotowanie tych nieruchomości, to to, co oni robią bardzo wysoką jakość. Czyli ta osoba, która wychodzi z takiego dołu, wychodzi z miejsc, gdzie często po prostu spała pod mostem, przychodzi do tej nieruchomości, to jest tak duża różnica, że ona czuje, że jest po prostu w innym świecie. To nie tylko ta jakość jest ważna w tym, co my robimy, zmienia nastawienie psychiczne, ale również po prostu pomaga i właśnie zmienia nastawienie psychiczne ludzi. No, naukowcy twierdzą też, że jak jesteśmy chorzy, to dużo szybciej dochodzimy do zdrowia, będąc w szpitalu, przez którego okno widzimy zieleń, tak? Więc no, często są szpitale gdzieś tam w środku miast, tej zieleni nie ma, ale też są szpitale gdzieś na uboczach.
i jak moja żona rodziła tutaj po kolei jedno i drugie nasze dziecko, to my sobie właśnie zmieniliśmy szpital, żeby było w takiej cichej, przestronnej okolicy, gdzie było dużo zieleni i bardzo dobrze to wspominamy, tak? Więc teraz przejdźmy do liczby, troszeczkę więcej tutaj o konkretach. Mateusz, powiedz mi, koszt całkowity przygotowania tej nieruchomości, ile Cię wyniósł? Koszt całkowity przygotowania tej nieruchomości wraz z remontem, homestagingiem, nową kanapą, huśtawką, stołem, telewizorem wszystkim i fotografem wyniósł łącznie 5400 funtów. Z czego sam remont ile Cię wyniósł? Sam remont, nie licząc naszych godzin, wydaje mi się, że około 700-800 funtów. Czyli 800 funtów plus, pamiętajmy, ich roboczo godziny. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o remonty, to najczęściej najdroższą częścią to są właśnie roboczo godziny fachowców różnych, tak? No bo fachowców brakuje tak naprawdę wszędzie, więc zazwyczaj to jest najdroższa część, jeżeli chodzi o remonty właśnie robienia, mówię, domów dla fajnej jakości, ale dla klasy średniej, nie mówię tutaj o pałacach, tak? No bo jeżeli mówimy o jakichś pałacach, to rzeczywiście tam może być materiał ekstremalnie drogi, jeżeli ktoś sobie wybiera wszystko z spółki premium, ale w takim stylu jak są nieruchomości, to jednak dużo oszczędziliście na roboczo godzinach, tak? Więc i też remont, pamiętajmy, no nie jest to generalny remont, bo tak, i wykładziny już są ładne, czyste tutaj w tym domu, tak? Tak, łóżka były. Łóżka były i w zasadzie musieliśmy tylko domalować łazienkę, domalować kuchnię i zrobić ten cały staging tutaj, plus zająć się ogrodem. Ale reszty już nie musieliście malować? Nie. Dobra, więc mamy 5400, jeżeli chodzi o koszt remontu. Tak. I cały remont trwał 3 dni, 3,5 dnia w zasadzie. Kończyliśmy go ostatniego dnia, w którym kończyliśmy. Mieliśmy samolot o godzinie 6:15 z Manchesteru, jechaliśmy właśnie na wesele do Polski. Skończyliśmy o 3:30 tutaj i wybiegliśmy na lotnisko ostatni. Tak, już 15 security minut. nas przepuszczało i tak dalej. Byliśmy ostatnimi gośćmi, 5 minut dłużej i byśmy nie zdążyli. Ale Byście nie będziecie. opłacało się. To nie ryzykuje nie pierwszym pana. Dokładnie, tak. A spinaliśmy się tak czasowo tylko i wyłącznie dlatego, że fotograf, który wchodzi, pracuje w takim trybie, że w weekendy robi zdjęcia, a w tygodniu je obrabia. Więc po prostu Zależało Ci na czasie? Zależało mi na tym ekstra tygodniu, bo naprawdę spiąłem się, wcisnąłem te kilka godzin w te 3 dni, a zaoszczędziłem cały tydzień. Mateusz, ja mam tutaj do Ciebie takie pytanie, ponieważ po szkoleniach część osób zaczyna działać bardzo szybko. Ty byłeś tą osobą, która rzeczywiście ruszyła, można powiedzieć, z kopyta, tak? Są osoby, które to robią trochę wolniej. Gdybyś odpowiedział tutaj, co zdecydowało, że skończyłeś, zacząłeś działać zaraz po warsztatach i bardzo szybko masz pierwszą nieruchomość? Szczerze mówiąc, generalnie jestem z założenia pracowity, ale po Twoim szkoleniu, jak powiedziałeś mi takie jedno zdanie, że jeśli nie zacznę w ciągu 72 godzin przygotowywać tego swojego planu i to nie wykonam kilku pierwszych kroków, to zapomnę o tym. Ja się tak przestraszyłem tym, że już w drodze do domu zamówiłem sobie tablicę, taki whiteboard, zrobiłem tam plan na najbliższe 2 tygodnie z punktami i później odhaczałem każdy punkt. Zrobione. Dodatkowo też wszystkie notatki i zdjęcia powtarzałem 4 razy. 4 dni codziennie wracałem z pracy od Dawida, siadałem do domu i przeglądałem jeszcze raz te notatki, które już 4 dnia praktycznie na pamięć znałem, ale mimo wszystko jednak chciałem, żeby mi się to utrwaliło. Tak, ja myślę, że tu jest taka bardzo cenna uwaga, w szczególności dla osób, które nas słuchają, że jeżeli uczymy się czegoś nowego, coś poznajemy, coś widzimy, najczęściej jest tak, że wracamy później do naszej rzeczywistości. Jesteśmy osobami zajęci, praca, obowiązki, rodzina i tak dalej. I teraz jeżeli chcemy coś zmienić, to kluczowe są te pierwsze dni, te pierwsze 72 godziny. Jeżeli tam zaczniemy działać, zaczniemy robić coś nowego, to jest wielce prawdopodobne, że ten sukces przyjdzie. To tak było, kiedy pierwszy raz przypadkiem trafiłem na książkę Bogaty, biedny ojciec. I od razu jak tylko ją przeczytałem, poprosiłem żonę, żeby ją przeczytała, żona ją dosłownie z prędkością światła ją wciągnęła i natychmiast zaczęliśmy szukać materiałów pomocniczych, zaczęliśmy szukać kontentu też na YouTubie, gdzie ktoś coś na ten temat mówi. Znaleźliśmy też takie spotkania bardzo kameralne, gdzie się Polonia spotykała. Tak naprawdę jeszcze nikt tam nic nie miał praktycznie, ale była już pierwsza osoba, która też była właśnie na Rent to Rent i mi wtedy powiedziała na tym spotkaniu takie magiczne
słowo, które było remortgage. I to słowo remortgage, jak mi wytłumaczyli, co to jest, to po prostu zrobiło wielką eksplozję w mojej wyobraźni i od tamtego czasu się zaczęła moja przygoda, ale właśnie na tym to polegało, że człowiek był skupiony jak laser i był na tym po prostu sfokusowany, żeby działać i do tego dążyć, tak? I zbierać wszystko wokół tego wiedzę oraz później doświadczenie. A teraz będąc tutaj, bo to jest strategia rent to rent i robiąc rent to rent, wy zrobiliście rent to SA tak zwane, czyli wynajmujecie to na service accommodation, czyli najem krótkoterminowy. Powiedz mi, Mateusz, z jakimi kosztami wiąże się miesięcznie ta nieruchomość? To tak, czynsz do landlorda już po negocjacjach jest to 1100 funtów miesięcznie. Council oraz internet 150 funtów, council 120, internet 30, 130 za prąd i gaz oraz 40 funtów za wodę, co daje łącznie 1420 funtów. A jeżeli chodzi o sprzątanie? Jeśli chodzi o sprzątanie, to w całości pogrywa to gość, jest to 40 funtów za jeden booking wraz z pralnią. Tyle po prostu bierze tutaj Tak, tak, zrobiliśmy tak, że po prostu obliczyliśmy ile godzin osoba sprzątająca spędza tutaj, pomnożyliśmy to razy godzinówkę, dodaliśmy to do tam ekstra kilka funtów, żeby to już było równe, równe 40 funtów i osoba się zgodziła i współpracuje. Okej, więc mamy miesięczny całkowity koszt, to jest 1420 funtów, a czy musiałeś from day one od razu płacić cały czynsz z góry? Tak, w tej nieruchomości starałem się negocjować jakiś okres czasu, żeby przygotować tę nieruchomość. Jednak landlord nie był skłonny, a że jest to moja pierwsza nieruchomość, stwierdziłem, że pójdę na to i zepnę się z tym remontem. Dlatego tak się spinałem, ponieważ nie miałem tego darmowego okresu. Ale nieruchomość, już te bookingi, które teraz weszły, jakby cały ten czynsz spłaciły, że I jest na zero. od odebrania kluczy i płacenia już czynszu, ile zajęło Ci czasu do pierwszego klienta, który się tu pojawił? Bodajże 10 dni, coś takiego, bo 4 dni remont, później od razu weszły zdjęcia. Czyli tak naprawdę tyle co nic, tak? No, zapłaciłeś tak naprawdę, można powiedzieć, za 10 dni, bo już później nieruchomość zaczęła zarabiać na siebie. Tutaj Mateusz przygotował taki sobie Excel, gdzie już te koszty ma w niego wrzucone i patrząc na obłożenie, jakie tutaj posiada na tej nieruchomości, tutaj wygospodarował dla nas liczby pokazujące, jakiego rzędu może się spodziewać już zysków na czysto, oczywiście przed podatkiem. I break-even, czyli żeby wyjść na zero, jak to wygląda? Jakie musi być obłożenie? Żeby wyjść na zero, to musi być obłożenie 50%, czyli połowa miesiąca i to przy małej stawce 90 funtów za dobę. Bo zacząłeś tak naprawdę od mniejszej stawki niż jaką docelowo będziesz zakładał, tak? Tak. Stosujemy taką strategię zniżkową, żeby na początku pozyskać opinię, a później po prostu podnosić stopniowo ceny i żeby się po prostu wypozycjonować na wszystkich tych portalach, które są do najmu krótkoterminowego. Okej, a zyski, jak już przejdziecie do takiej ceny, którą chcecie mieć standardowo, uśredniając, bo oczywiście wiadomo, że jak są imprezy różnego rodzaju, ferie, wakacje, ceny rosną bądź spadają, no to cena się zmienia, ale uśredniając zakładałeś, że będzie to kwota około tam 110 funtów, to teraz przy założeniu 60%? Przy założeniu 60% będzie to 560 funtów już zysku przed podatkiem. Jednak wydaje mi się, że obłożenie będzie tutaj większe, gdzie przy 70% jest to już 890 funtów zysku, a przy 80 jest to już 1220 funtów. Ja Wam powiem tak tylko od siebie, że pewnie za parę miesięcy dopiero nagramy jedno z moich Service Accommodation, w końcu też się zdecydowałem na pierwsze i ja z mojej tutaj perspektywy ja miałem tą możliwość, tak, gdzie już tego kapitału mam trochę zaoszczędzone, by doinwestować w ten dom. I jakoś spowodowało to, że mam 100%, sam to wiesz, jest 100% obłożenia, tak? Więc jest takie obłożenie, którego się w ogóle nie spodziewałem. Ale tam masz saunę i jacuzzi. No właśnie od tym mowa. Więc to na pewno też się pojawi na tym kanale. Wiele osób mnie przestrzegało, żeby po prostu nie przeinwestować. No ale różnica jest taka, że te ceny są coraz znacznie wyższe i jest to 100% obłożenia. Sami stwierdzicie, jak ten odcinek się pojawi na kanale, czy było warto.
chcę na razie zostawić jeszcze to, żeby zebrać więcej danych, jeżeli chodzi o sam najem i obłożenie, żeby po prostu było jak najbardziej wiarygodne. Tak, wydaje mi się, że Service Accommodation powinno się jednak podsumować w skali roku, jak Tak już jest. się ma stawki. I jak wiemy, co się docelowe. działo jesienią, jak co się działo wiosną, latem i każdą porą roku. I tutaj się zgadzam w 100%. Niestety tutaj nie mamy takich jeszcze danych, bo to nie jest właśnie jeszcze pełen rok, ale jest tutaj to założenie, które ma przedstawiać w przypadku A, B, C. Tak, ale już dostaję jakby sygnały, że te bookingi będą fajniejsze w czerwcu, w lipcu, bo na przykład odpaliliśmy tylko booking na chwilę i zanim ustawiłem docelowe ceny, dałem ceny zaporowe, żeby sobie poustawiać wszystko, bo booking, ludzie mają tendencję do tego, że jak wpadnie coś nowego, to od razu to zabukują po tańszej cenie i ja wtedy nie mogę za bardzo nic zrobić. Także dałem ceny zaporowe i po dobie wpadł booking na 3 dni za 1100 funtów prawie. Super, super. Także to już świadczy o tym, że będzie. Drugi booking wpadł na jeden dzień za 300 chyba 80 funtów. Wow, Także 380 funtów. tak, za jedną noc. Ale bo jeszcze nawet nie zdążyłem zmienić, bo my ogólnie pozwalamy tylko na bookingi dwunocne tutaj. Dwunocne i więcej. Więc nawet nie zdążyłem zmienić tego z jednego dnia na dwa, żeby goś miał możliwość bukowania, a jednak już wpadł booking. No ale tak naprawdę w tym wypadku za jedną noc dostajesz tyle, co normalnie dostawałeś za 4 noce. Bo 380, a tak kasowali 90 funtów. Tak, dokładnie, tylko że dlatego, że na Airbnb już jest ten pricing ustawiony pod to, żeby jednak cały czas ktoś był, żeby były opinie i później, żeby stopniowo to zwiększyć. Zgadza się. Tak? A booking to była cena zaporowa właśnie, żeby nie bookowali, a jednak zaczęli. To inwestycja, zakładasz w ile czasu się zwróci to, co ty włożyłeś w tą nieruchomość? Wydaje mi się, że w najgorszym wypadku jest to 6-7 miesięcy, ale tak jak mówię, no, nie znamy jeszcze liczb po lipcu, po czerwcu, może to już będzie... No i nie znamy po jesieni ani po zimie, to też jest też ważne. To też. Czy warsztaty Irka były tutaj dla Ciebie pomocne? Tak, były pomocne jeśli chodzi o pod względem merytorycznym, pod względem takim, że dały mi jakby kopa do działania i że zobaczyłem jak tak naprawdę, z czym to się je, jak rozmawiać z landlordem, jak negocjować, co działa, co nie działa, czego nie powiedzieć, na co zwrócić uwagę przy umawianiu viewingów oraz jak tak naprawdę założyć spółkę całą i sprawić, żeby to wszystko działało. A jak się Klaudia na to zapatruje, kiedy Mateusz zamiast skupić się wieczorem tutaj na lampce wina i na tym, żeby zapalić świeczkę i włączyć dobry film, myśli o tym, gdzie tutaj znaleźć nowego deala? Znaczy, no ja tutaj go wspieram też. Często spędzamy razem czas na szukaniu tego wszystkiego. Tak, szukamy razem deali. Czyli wszystkie ręce na pokładzie. Tak. Irek, co Ty byś mógł powiedzieć o swoich warsztatach? Ja bym dodał jedną rzecz. Tak jak widzicie tutaj na tym filmie, jeżeli chodzi o szkolenie, o warsztaty, które oferujemy, przeprowadzamy wraz z Ewą przez cały proces związany ze znalezieniem nieruchomości, z tym, jak się przygotować do tego, jak zbudować swój background, jak spowodować, czy robić to poprzez spółkę, czy self-employed. Oczywiście wszelkie kwestie związane właśnie z przepisami dotyczącymi wynajmu. Natomiast co najważniejsze, co chciałbym podkreślić, to te takie właśnie smaczki, czyli praktyczne informacje, jak wykonać telefon, jak przekonać kogoś do rozmowy, jak pokazać, że nawet jeżeli zaczynamy, jeżeli nie mamy jeszcze żadnej nieruchomości, jak spowodować, żeby ten właściciel nieruchomości powiedział tak, podpisał umowę, uwierzył nam i zaczął działać. Czyli to, co ja w szczególności podkreślam, to to, że ja na co dzień jestem związany z rynkiem nieruchomości, na co dzień rozmawiam z landlordami, rozmawiam z osobami, które też sprzedają nieruchomości, więc to, czym się dzielę, to moje doświadczenie jest bardzo, bardzo praktycznym doświadczeniem. Plany na przyszłość. Czy ja w nich jestem? Jeśli chodzi o plany życiowe, prywatne, to zamierzamy za 6 lat wyemigrować do Stanów Ja się Zjednoczonych. teraz tutaj przerwę. Ja też mówiłem, że przylatuję na tą wyspę tylko na 6 miesięcy. Mów dalej. Tak. Mamy jakby określony plan taki, żeby inspirując się też trochę chłopakami, którzy tutaj byli na kanale, Mateusz i Artur, zrobić firmę, która jest sama bez ich ingerencji będzie działała i oni mogliby tylko... Zautomatyzowana. Dokładnie tak, mogliby tylko doglądać, jeśli by już nie chcieli się rozwijać. Wiadomo, że chłopaki są bardzo przedsiębiorczy i oni chcą jeszcze bardziej to skalować, ale gdyby zostawili to, mogliby tak naprawdę robić to zdalnie. I naszym celem jest to, aby rozwinąć to do takiego stopnia, żeby nie musieć jakby zaczynać w Stanach od zera, tylko po prostu
zmienić miejsce, w którym żyjemy, a jednak firma będzie działała tutaj nadal. Okej, a gdzie ja jestem w tym planie? Będziemy machać z lotniska za 6 lat. Wiecie co, że przed tym nagraniem Mateusz mnie zapewniał i przed tym, zanim dostał swoją pierwszą nieruchomość, Dawid, ja bardzo lubię swoją pracę i ja na pewno z tobą będę tutaj do samego końca, a teraz już coś innego słyszę. Czy Nie. może ja to inaczej odbieram? Nie, na pewno chcę nadal współpracować, bo jednak to, że jestem tutaj, gdzie teraz jakby jestem, że tą nieruchomość teraz odzyskaliśmy, nagrywamy ten odcinek, no ja tak naprawdę zacząłem pracę u Ciebie w lipcu. Także później w lutym miałem warsztaty i już teraz mamy końcówkę kwietnia, maj. I bardzo zboostowało to, te warsztaty i to środowisko, to gdzie się znajduję. Dlatego ja bym na pewno nie chciał rezygnować, nie chciałbym się odciąć, zrobić na przykład 5 nieruchomości i powiedzieć papado w burz i działać samemu, tylko na pewno chciałbym być jednak jakoś powiązany, częścią zespołu. To, a Klaudia jeszcze? Tak, no to razem mamy w planach wyprowadzić się do Stanów, gdy ja tylko skończę studia, a tak trochę sobie wybrałam ambitną ścieżkę i długo jeszcze będę studiować. Dlatego Dużo się może zmienić, bo potem skończy studia i stwierdzi, że musi ratować tutaj życie Wielkiej Brytanii i ludziom i powiem Mateusz, poczekamy jeszcze chwilę. Zobaczymy, słuchajcie, wrócimy do tematu za 6 lat, a co ja bym chciał tutaj dodać od siebie jako przedsiębiorca, jako pracodawca, to staram się jednak budować środowisko, żeby wszyscy ludzie się czuli dobrze. Nie zawsze tak było, no, też uwaga, przyznam się szczerze, mieliśmy nawet w całej mojej historii 10 lat, mieliśmy nawet 2 pracowników w różnych okresach czasowych, co nawet krali u nas. I no, bywały też gorsze momenty, bo w takich sytuacjach to mi też nerwy po prostu puszczały, że nawet potrafiłem i podnieść ten głos. No ale każdy jest tylko człowiekiem, pomimo jakichś też wad, jakie posiadamy, to ja staram się budować tą atmosferę, gdzie wszyscy się dobrze czują i dla przykładu robimy cykliczne wyjazdy całym zespołem na 3-4 dni, gdzie tutaj jest zasponsorowany cały pobyt i wydaje mi się, że to świetnie działa. Już Klaudia też brała udział w takich wyjazdach. Kolejne robimy jakoś na początku lipca. I tutaj pytanie do Was, bo ostatnio moi znajomi byli na konferencji w Polsce, gdzie pracodawcy mówili, żeby się nie spoufalać właśnie z osobami, z którymi się pracuje i poniekąd rozumiem też to, bo w pewnym momencie niektórzy, którzy pracują, wykorzystują to, biorąc tak naprawdę tutaj więcej, a dając mniej, bo już się czują w relacji przyjacielsko-koleżeńskich. Ja po prostu mam taki styl działania i teraz pytanie do Was, jak powinien wyglądać współczesny dzisiaj pracodawca? Czy powinien być po prostu chłodny, że na to się mówiliśmy, za to płacę, to wykonujecie, to jest Twoja praca, przychodzisz do pracy, potem robisz sobie w życiu co robisz prywatnie, czy jednak powinien budować tutaj jakieś więzi z zespołem i między innymi właśnie robić wyjazdy integracyjne, jakie my robimy tutaj cykliczne. Dajcie tutaj opinię, co Wy myślicie na ten temat, zostawcie również komentarze, co Wy myślicie o naszych dzisiejszych gościach i ich tutaj karierze i historii i czy Wy również moglibyście zmieniać tak swoje tutaj życie, bo też dla Was życie się mocno zmieniło, przyjechaliście do Sheffield i w miejscu, gdzie wcześniej mieszkaliście, mówiłeś, że nie czułeś się dobrze, a teraz tutaj się czujesz jak w domu, więc ważne jest też otoczenie, atmosfera i może samo to, że jest tutaj u nas dosyć zielono. Tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Życzę Wam samych sukcesów i też zapraszam na stronę www.doburzproperty.com, gdzie dowiedzieć się więcej o naszych działalnościach. Pozdrawiam, cześć! Cześć. Do zobaczenia. Tak jeszcze podskakuje. We dwójkę tak będziecie się bujać. Mać. To taki stary, takie pomysły, no. Kto by powiedział? To tak, tutaj będę musiała pokazać. Zapraszam do góry. Teraz kamera, jak to by mi znacznie. Jedna blondynka i zapraszam 3 chłopów do góry. Bez skojarzeń. Dobra, bo to już nagrywam. To będzie backstage. Gdzie najpierw? Ja może tutaj Jakub... Dawid jest. Dawid, sorry. Po tylu latach, ale to nie jest. Znam taki chłopak tam. Dawid Jakub, no to tam wie. Ja Może może- być Tomek.
Co to Okej, jest? w porządku. Wazelina jakaś. A nie, wazelina, chusteczki, kurde, ma to w sobie to lubicie. Takie żarty to się nie godzi. W stylu boho, boho, w stylu boho, w stylu boho, boho, w stylu boho i drewniane. W stylu boho, 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 boho. boho, 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 w stylu boho i drewniane. Boho, 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 boho. Boho, boho, w stylu boho, boho, boho. Piękna przyjemność. I co mam zrobić? Powiedz boho jeszcze. Boho. A na koniec, boho.